jest to za dobrze oznaczone, tylko takie malutka tabliczka, co pokazałam, ta żółta, a poza tym nie za wiele widać. A tam dalej, a tutaj jeszcze Wam pokażę, jak te ściany wyglądają, tkane z trzciny i z błota mułowego. Ale to Mary dla gladiatorów, a nie dla kobiet. Ja też zostanę. Jak żyję z Tobą tyle lat. Czekaj, nie widzę, nie widzę, teraz ciemność widzę. Te samochody, co tutaj widzicie, były użyte w filmie Ridleya Scotta Helikopter w ogniu. Tu są jeszcze ślady po kulach. Obudź się, Alibabo. Witamy i zapraszamy do drugiej części naszej wyprawy po Maroku. Jedziemy teraz do jednej z najwspanialszych atrakcji turystycznych, Ain bin Hadou, która jest wpisana na listę światowego dziedzictwa. No nie jest za dobrze oznaczone, nie. Co? Nie jest to za dobrze oznaczone, tylko takie malutka tabliczka, co pokazałam, ta żółta, a poza tym nie za wiele widać. A tam dalej po prostu była restauracja i hotel. No dobra, idziemy dalej. Przejdziemy, zobaczymy, jak dalej dojść. Oznakowanie żadne tak naprawdę. No, sprzedawcy po drodze nam pokazywali jak iść, ale tak żadnych kierunkowskazów nie było. Trzeba się zatrzymać 120 metrów, trzeba się zatrzymać 120 metrów przed takim czterogwiazdkowym jedynym tu hotelem i wtedy skręcić w prawo. Uważaj, Mary, bo taczka cię wyprzedza. Taczka cię wyprzedza. Idą jeszcze, będą dobudowywali. Jeszcze teraz będzie gościu robił. Tak jak wspominałam, oznakowanie słabe, jednak trudno się tutaj zgubić, ponieważ budowla jest widoczna z daleka. Wstęp jest bezpłatny. Zwiedzaliśmy około 1,5 godziny. Oczywiście to sprawa indywidualna, można to robić dłużej. Czym jest Ksar? Ksar to typowa wielorodzinna osada zamieszkiwana przez stuleci przez Berberów. Wewnątrz niekiedy są meczety, kwitnie handel, są zagrody dla zwierząt. Ksar Ain bin Hadou liczy ponad 500 lat. Dokładna data powstania nie jest znana. Na początku pełnił ważną funkcję handlową na trasie karawan. Jak to zwykle bywa w takich turystycznych miejscach, przy wejściu znajduje się dużo sklepików, gdzie możecie zakupić różnorodne pamiątki. Ze względu na swój rozmiar i malownicze położenie kręcono w nim wiele filmów. Był takim naturalnym planem. Za drobną opłatą mogliśmy zobaczyć, a nawet dotknąć niektórych rekwizytów. Skąd wiedziałeś, że Polonia? Nikoś podpowiedział. Ale to Mary dla gladiatorów, a nie dla kobiet. Ja też zostanę.
Jak żyję z tobą tyle lat. Czekaj, gdzie nie widzę, nie widzę, teraz ciemność widzę. Ciemność. To jest jego... One. O, patrz, ty. Just one. One. One? No. Like One. this? No. One. One? No, comme ça. Push. Jedną rękę włóż. Ładnie. Ja dziękuję. I never been in gladiator. Glass? A, glass. Czekaj, teraz weź. Teraz jest okej. Action. Action, Ale Mary, jakoś udawaj, że coś walczysz chociaż. Mary powiedziałem, nie kradnie się, daj rękę. Dobra, wystarczy. Eight bin haddu. Yes. Good? Eight bin had... Eight bin ha... Eight bin haddu. Eight bin haddu. Okej, thank you very much. Teraz mieszka tylko kilka rodzin, które zajmują się oprowadzaniem ludzi albo mają swoje tutaj biznesy, takie jak kawiarenki. Przygoda z filmem tej wioski zaczęła się w 1967 roku i tu powstał film Lawrence Arabi, nagrodzony 7 Oscarami. Film produkował Ford Coppola. Było też Kuszenie Chrystusa, tutaj kręcone, oczywiście Gladiator i to nie tylko jedynka, ale też i dwójka. Ten najnowszy, chociaż był strasznie kiepski według mnie. Co jeszcze? Teraz najnowszy film, który tu był kręcony, taka ciekawostka, to był w tamtym roku, latem. Christopher Nolan to nakręcił. Film ma tytuł Odyseusz i jest w gwiazdorskiej obsadzie Robert Pattinson, Matt Damon i jeszcze kilku znanych aktorów, teraz nie pamiętam dokładnie, ale wracają dlatego filmowcy tutaj, ponieważ jest zawsze piękne światło i jest po prostu dużo taniej niż w Stanach. A kawkę posmakuj. Kawka to zaraz obietrzymy. Jakaś z cynamonem. Z cynamonem, jest. mhm. To ma być. Dobra, będzie teraz cukrem. Słuchajcie, to jakaś berberyjska jest, ale dla mnie smakuje tak jak z cynamonem. Ale już tak wolę tą kawkę niż tą strasznie słodką herbatkę miętową, która Ale to była za darmo chociaż. wczoraj była za darmo miętowa herbatka, tak, dostaliśmy. Teraz jest włączone. Tablica ze zdjęciami skręconych tu filmów, m.in. Gladiator, Gra o Tron, Aleksandra, Mumia, Klejnot Nilu. W samym Ouarzazate są dwie filmowe atrakcje. Muzeum Kinematografii oraz hangary studia filmowego Atlas, które postanowiliśmy zobaczyć. Jesteśmy na miejscu. Co to jest? Jesteśmy w Atlas Studio, ale tutaj już głos to ja oddam Jacuszkowi, bo on na pewno lepiej się zna na filmach niż ja. Później wam poopowiada, co tu kręcili. Bardzo dużo filmów. 8 euro na osobę. Dzień dobry wszystkim, Jacuszek wita serdecznie
największego w Afryce studia filmowego. O, tu możemy sobie zdjęcie zrobić, zobacz. I tutaj ten samolot był użyty do filmu Klejnot Nilu z Michaelem Douglasem. Tamte samochody były użyte do kręcenia filmu z Jamesem Bondem. To jest bardzo mało znany film W obliczu śmierci, to jest Timothy Daltonem. On był takim agentem, chyba zagrał w 3 filmach, 4 ten aktor. No i co, tu wszystkie filmy, które były tu kręcone są tutaj na tych plakatach. Wszystkie filmy zazwyczaj są kręcone latem, ponieważ jest najlepsze oświetlenie słoneczne, nie potrzeba dodatkowych doświetleń i poza tym cena usług tutaj jest 10 razy mniejsza niż w Stanach. Te samochody, co tutaj widzicie, były użyte w filmie Ridleya Scotta Helikopter w ogniu. Tu są jeszcze ślady po kulach, ale chyba nie wiem, czy to prawdziwe. No jakby przestrzelone faktycznie były. To wtedy co chyba Francuzi im pomagali odbić tych Amerykanów. Chyba tak, bo tu nawet chyba tak, francuska tablica rejestracyjna. W filmach wszystko wygląda bardzo autentycznie, jednak naprawdę mury zrobione są z cienkiej dykty, a na wierzchu oblepione tak, żeby to wszystko wyglądało naturalnie. Za chwilę zobaczycie miejsce, gdzie znajduje się tron Kleopatry. Dzięki kamerzystom ta przestrzeń wyglądała na ogromną. W rzeczywistości wcale nie była taka duża. My zwiedzaliśmy sami. Jeżeli będziecie zwiedzać z przewodnikiem, tak jak tutaj widzicie na filmie, możecie uczestniczyć w inscenizacji do filmu Kleopatra. Dzięki magii studia filmowego, przechodząc z pomieszczenia do pomieszczenia, mamy za darmo skok w czasie. Jesteśmy w cywilizacji rzymskiej i robimy jeden krok. Już jest cywilizacja grecka czy też indyjska.
Obudź się, Alibabo. Alibaba. Jest napisane Aladyn. Tu jest królowa pustyni. Co to za odgłosy? To też mumię kręcili. Tym optymistycznym akcentem kończymy zwiedzanie studia. Polecam miłośnikom filmów. Jesteśmy w centrum Ouarzazatu. Przy napisie znajduje się Kasba Tuwid. Wstęp około 12 zł. Ponieważ nocleg zarezerwowaliśmy w Kasbie Tiful-Tut na przedmieściach Ouarzazatu, darowaliśmy sobie zwiedzania tej, która znajduje się w centrum miasta. Z XVII wieku. Pan powiedział, że to bardzo zabytkowe drzwi właśnie XVII wieku i dlatego są takie zamknięcia, jakie są na kłódki. Aha. Klima jest, a tutaj na razie to chyba raczej służy, żeby podgrzewać, bo wieczory się robią chłodne. Tu dla dzieciaczków jeszcze jedno łóżko. A, to otwiera Jacuszku. To dla niego się miał być. No właśnie. To też XVII wiek. I balkonik mamy taki. Jest zacny. No zacny, zacny. Chyba, że tak szybko musi wyjeżdżać. No, można by było posiedzieć. Jutro rano jeszcze jak wstanę, to więcej pokażę, bo kiedyś to było tylko do zwiedzania, a teraz zrobili z tego hotel. Częściowo, znaczy ludzie też przyjeżdżają zwiedzać, ale można też wynająć sobie pokój. Jak na warunki marokańskie, no to cena, tacy ocencie sami, 160 zł. Nie wiem, czy dużo, czy mało. Tak średnio myślę. Na pewno jest o wiele gdzieś droższe, ale też są i tańsze. Ale za miejscowe się płaci. Prawda? W ogóle cynamonem. No. Pachnie ładnie. Ładnie pachnie, ja akurat lubię cynamon. I rano Kasba wygląda tak. Jedziemy na śniadanko. To już chyba ludzie czekają na wycieczkę. Poubierani w kurtkach, a my... Jacuszek, o proszę bardzo, jakie spodeneczki, tylko koszulkę termoaktywną brał. Ja też nie jestem za grubo ubrana. Chyba idzie chyba wszyscy. No, chyba zima idzie. Wszyscy tak poubierani, jakby zima miała być. A tam góry Atlas w oddali. Nie chcą się zamknąć. A tutaj biały gołąbek w pokoju przyleciał do nas. Nie bój się, nic ci nie zrobię. Czym jest Kasba? Powiem szczerze, że dopóki nie byłam w Maroko, nie do końca sobie zdawałam sprawę, jaka jest różnica między Ksarem a Kasbą. Jest to typowa marokańska budowla. Często przypomina fortecę, górując nad miastem. Dawniej pełniła funkcję obronną. W środku znajdowała się część mieszkalna, magazyny i pomieszczenia dla zwierząt. Kasby budowane były z mieszanki gliny, słomy i kamieni, stąd trwałość była dosyć marna. W środkowej i wschodniej części Maroka spotykamy bardzo dużą liczbę kasb. Jest nawet trasa 1000 kasb. Tym bardziej cieszyliśmy się, że mogliśmy zanocować w jednej z nich. Polecamy takie doświadczenie, tym bardziej, że tylko w nielicznych krajach jest taka możliwość. Jak już wspominałam,
Nasz nocleg kosztował 160 zł za dobę z marokańskim śniadaniem. Niektórzy turyści nie nocują tutaj i przyjeżdżają ją tylko zwiedzić. Poprosiliśmy naszego sympatycznego gospodarza, żeby powiedział nam kilka zdań na temat historii tej kasby. Niestety nie mogliśmy za długo rozmawiać, ponieważ spieszyliśmy się już na pustynię. This place, this kasbah, it's called Kasbah of Tifultut. Tifultut is like we say a quiet place, okay? Okay. And that's the city. What is it? It means what is it? City without noise, quiet city, okay? And this place it was built in 17th century, okay? In 17th century by a woman. She was a Berber, and she built this place to protect people. As you see, there is big walls and there is a door. They close it when they want. Like a castle in Europe. Exactly. Kasbah means castle. Okay. The difference is Kasbah, it's old place. Castle is new place. Okay. And the people they were living here, inside, and they are working in the farms outside. Okay. Okay. And they stays like this until 1912. In 1912, everything has changed. Why? Because a man came to this place, and he took it by force. He killed a lot of people to take this place. Dhami al-Gilawi. Dhami, it's his name. Al-Gilawi is his family name. And they call him Pasha al-Gilawi. Pasha is like we say governor or leader or something like that. This man was very rich, and he has his own army. Okay, and when he came here, he make people like slaves. Okay? Before him, they were live in happiness. They are safe. They had normal life. Okay, but after when he came, No. It's hard time. yes, because they were working, as I said, for him for nothing, just for food and water. If someone says no to him, he just Oh my kill God. him. Yeah. So Zrobili z tego hotel. What time start for the hotel? in 2012. Yeah. A, to niedawno, 2012. Yes. But the building was exist. 14 years. Yes. But just for visiting. Okay. They come just to visit it. And the Gilawi stays here until 1956. Okay. When we get our independence, we left with the France. Tourists coming here. Which places to use for the visit? All? For the visit all. All. Okay. All the place. Okay. But 2 years ago they closed this part because of the earthquake. They closed it. Tu jest zamknięte po trzęsieniu ziemi. Yeah, to renovate it. To, But if you to want jest to zamknięte visit po there, trzęsieniu you can go ziemi, tak? It's danger here? No, now it's they finished. Aha, finish. Nie jest niebezpieczne, ale jest zamknięte. Idziemy już w kierunku Marzugi. Dziękujemy za oglądanie drugiej części i zapraszamy serdecznie do oglądania trzeciej. Będzie się dużo działo. Przejażdżka wielbłądami, zachód słońca na Saharze, nocleg w namiocie na pustyni. Naprawdę warto, zachęcam. Jeżeli kiedykolwiek będziecie w Maroku, naprawdę polecam, dlatego obejrzyjcie następną część, gdzie i jak i z kim to zorganizować. Dowieźli nas, ale tyłek boli, wam powiem. Och, no niby godzinka, wydawało mi się w ogóle dłużej. Tam jeszcze przystanek był na robienie zdjęć na zachód słońca.